Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacja Katowice. Jakoś tak przy wtorku, jak widzicie, niektórzy poznają, Karol jest w jaskini prawdziwego mężczyzny, czyli jestem u mamusi i jestem przy pompie Netsu 5-kilowatowej. I mówię, jak już tu jestem, to może wam coś nagram. Troszeczkę się tutaj pozmieniało, to znaczy, przywędrowało światło do nas, takie Tutaj, jeżeli chodzi o bojlerek, nic się nie zmieniło i o całą instalację praktycznie nic się nie zmieniło, tylko stąd wyciągnąłem sterownik i powędrował on na górę. I teraz myślę, że nie ma co tutaj biadolić i ten film nie będzie jakoś mega długi. Lecimy do sterownika i pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda i jak wygląda historia na przykład zużycia energii elektrycznej przez tą pompę od samego początku. No i lecimy z koksem. Jestem na górze. Troszeczkę tutaj też pozmieniałem, jeżeli chodzi o sterownik. Sterownik, tak jak powiedziałem wcześniej, powędrował do salonu i poprzednio mierzyliśmy sobie temperaturę wody, ale teraz zmieniłem go, żeby mierzył temperaturę powietrza i jak widzicie, mamy nastawione 17 stopni. Aktualnie 15 stopni chyba tutaj jest, ale to wam za chwilę pokażę. Poprzednio była mierzona temperatura wody. Uważam, że to jest lepszy sposób wymierzenia temperatury, no bo uśrednia nam troszeczkę z wszystkich obiegów wodę i też jesteśmy w stanie względem tego regulować temperaturę w pomieszczeniu. Ale po co o tym wam mówię? No bo było nastawione standardowo 25 stopni, ale tutaj jeszcze jakieś różne prace, jak widzicie, trwały, jakieś skręcanie mebli i tak dalej, więc gościu, który tutaj robi, Łukasz, podkręca sobie temperaturę nieraz nawet na 50 stopni. I jak to wygląda na chwilę obecną? Pompa była zainstalowana, z tego co kojarzę, we wrześniu. Wchodzimy sobie w menu, lecimy do parametry operacji i przelecimy może przez wszystkie karty. I na pierwszej karcie co nam się tutaj wyświetla, że mamy tryb pracy grzanie, które pompy są aktywne i tak dalej, czy mamy grzałkę wspierającą aktywną. Jaki jest przepływ wody? To jest też powód mojej wizyty, bo zastanawiam się, czy nie mam zabrudzonego filterka, bo tutaj filterek jest dość gęsty, ma bardzo małe oczka i często się zanieczyszcza. Tylko że tutaj mieliśmy całkowicie, że tak powiem, tą instalację świeżą, z czystego plastiku, więc nie za bardzo miało się czym zanieczyścić, ale widzę, że tutaj przepływ wody jest na poziomie 0,93 m3 i powiem wam, sprawdzając tak u siebie, mniej więcej to, co pokazuje tutaj przepływ wody, to do, nie wiem, 2 miejsc po przecinku to się mniej więcej zgadza z wskazaniami ciepłomierza, które mam u siebie w laboratorium zainstalowane. No i aktualnie mamy temperaturę pomieszczenia 15 stopni, czyli mamy 2 stopnie różnicy. Pompa nam się będzie na pewno, agregat jest uruchomiony, tak, bo wytwarza nam teraz około 4 kW ciepła, tak, temperatura na zewnątrz około 0 stopni. Pobór energii od samego początku, czyli od września na tym pyrkaniu, tak, to jest 567 kWh, więc uważam, że całkiem nieźle. W ogóle tutaj przybyłem też po to, żeby zablokować tryb CW, bo był aktywowany. Trzeba było tylko odkręcić zimną i ciepłą wodę przy bojlerze, żeby ta woda normalnie była nagrzewana. Specjalnie to zrobiliśmy tak, żeby nie trzeba było tutaj do mamy przyjeżdżać, tylko poinstruować tą osobę, która tutaj jest i żeby to mogła zrobić, ale widzę, że jak przybyłem, to niestety było załączony też tryb grzania ciepłej wody, a nie jest w ogóle nalana woda do bojlera, więc to dezaktywowałem. No i mniej więcej nic innego tutaj nie wyczytamy, bo wyczytam sobie, jaka jest wersja oprogramowania, ale najważniejsze to jest to, że pompa działa. Przy zerze mamy teraz taką produkcję, tak, 15 stopni w pomieszczeniu, nastawione 17, sprężareczka działa. Idziemy jeszcze na zewnątrz, żeby wam pokazać, jak to teraz bangla. I na zewnątrz bangla to tak, widzicie, nie ściemniam, jest
zimno, jest dość wilgotno, powiem tak, bo jest z tą temperaturą dla pomp ciepła, to jest najgorzej +5, -5, tylko że przy tym +5, -5 też może być różna wilgotność. A dzisiaj wilgotność jest duża. Pompa chyba nie będzie oszroniona jeszcze, bo chociaż jest oszroniona już trochę, już się troszeczkę białym nalotem pokryła, tak, no bo tak jak mówię, jest duża wilgotność, chociaż sprężarka wystartowała nam dopiero jakieś może z 5 minut temu, maksymalnie 10 minut temu i myślę, że ona się cyklicznie teraz będzie zaladzać i za jakieś 40 minut pewnie nam się rozlodzi, bo te podniesienie 2 stopni przy wychłodzonym w sumie budynku to troszeczkę nam tutaj zajmie. Dobra, wracam do środka, bo to jest zimno. No i okej, tej mojej wizyty to jest końcowa. Chciałem Wam pokazać, jakie jest zużycie. Prawdziwe zużycie oczywiście będzie dopiero wtedy, jak mama tutaj zamieszka, czy jakiś lokator tutaj zamieszka, będzie używał ciepłej wody użytkowej, będzie normalnie nagrzewał to pomieszczenia nie do 15 czy tam 17 stopni, tylko będzie temperatura rzędu 21 albo 23 stopni, ale to już w zależności od tego, kto tu zamieszka, jakie będzie miał preferencje swoje co do tych temperatur. Na pewno dostęp do tego domku będzie, tak. Jest tutaj licznik energii elektrycznej, który jak sprawdziłem w miarę nawet pokazuje dobrze, a wręcz zawyża nam zużycie energii elektrycznej, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy tym pierwszym sezonie, po tym pierwszym sezonie grzewczym, który będzie taki niepełny, a jak to będzie wyglądało w następnych latach, jak ten budynek już będzie wygrzany, ale z drugiej strony, jak będą mieszkać w nim lokatorzy. Mam nadzieję, że jakoś dzisiaj strasznie nie przynudzałem, że komuś jakieś informacje odnośnie pompy ciepła Netsu, jeżeli ktoś jest zainteresowany, czy innych mideopodobnych pomp, to dałem. I czy warto, czy nie warto, to określcie sobie już sami. No i co? Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. To mówię ja, Karol. Cześć.